Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszny chleb. To jest tradycyjny włoski, neapolitański chleb pieczony w garku, a co najważniejsze jest długo dojrzewający, czy fermentujący. Znaczy długo, przez 24 godziny, ale w temperaturze pokojowej, więc jest to długo. Chleb wychodzi puszysty, w środku taki mięciutki. Pokażę, bo już jest upieczony. Zobaczcie, chrupiący. Naprawdę polecam. A teraz, żeby nie przedłużać, to zabierajmy się do pieczenia chleba. To jest taki bardzo prosty, tradycyjny, taki codzienny chleb, można powiedzieć, gdzie nikt nie chce za dużo się narobić przy chlebie. Chce po prostu to ciasto tak jakby wymieszać, a później upiec. No i taki właśnie ten chleb jest, bo nie ma ani zaczynu, bo tak naprawdę cały ten chleb jest jednym zaczynem, dlatego że fermentacja odbywa się przez 24 godziny, czyli tak później, tak jak zobaczycie, ten chleb jest, znaczy to ciasto jest bardzo takie, tak jak polisz, czyli jak taki zaczyn, gdzie po prostu się daje na właśnie 16 godzin mąkę, wodę i drożdże, to rośnie, fermentuje i taki jest właśnie ten chleb. Więc tak, ja wszystkie składniki podam w opisie. Także tutaj nie będę mówił, bo to co dodałem to wodę, drożdże. Drożdże się niedużo daje, bo to jest tylko 1,5 grama. No i mąkę. Mąka ma być chlebowa. Czyli zależy gdzie mieszkacie, no to będzie albo plain flour, albo ta mąka 850, albo widzicie, akurat ja używam strong bread flour. Przepraszam, źle powiedziałem, nie plain oczywiście flour, tylko strong bread flour, dlatego że to ma być mąka chlebowa. Dodajemy, mieszamy wodę, drożdże, sól, mąka. Wyrabiamy chwilkę, ale to też bez przesady, nie wyrabiamy za dużo. Ja teraz przyspieszyłem troszkę to wideo, tak żeby pokazać, 1,5 raza przyspieszyłem, tak żeby pokazać, ile tego wyrabiania tak naprawdę jest. Wyrabiamy może przez 2 minuty, ale to bardziej, żeby to wszystko się tak ze sobą wymieszało, niż żeby to ciasto tak naprawdę wyrobić. I tak jak mówiłem, to jest taki właśnie chleb tradycyjny włoski. Ja go wziąłem od jednego z moich ulubionych włoskich kucharzy. To jest Gennaro Cataldo, nigdy nie umiem wymówić jego imienia. Natomiast bardzo lubię i książki, mam kilka książek z jego i wypiekami, i z jego innymi potrawami. Ogólnie kuchnia włoska to jest, można powiedzieć, jedna z moich ulubionych, zaraz po polskiej. No i pewnie zaraz później jest włoska, bo dosyć dużo robię włoskich potraw, między innymi właśnie pizza. Pizza to jest chyba jedna z moich najbardziej ulubionych potraw, które robię i tutaj staram się dojść o ile to jest możliwe, w warunkach domowych, do perfekcji, żeby ta pizza była taka naprawdę, naprawdę super. Dlatego polecam filmy, te wideo, które robię, dlatego że z tych przepisów na pizzę w warunkach domowych wychodzą naprawdę super pizzy. I powiem, że ja pracowałem właśnie w takiej małej pizzerii, gdzie robiłem chleb w takim komercyjnym piecu elektrycznym i naprawdę niewiele się różnią te pizze. A można powiedzieć, że wcale się nie różnią, bo teraz się jeszcze więcej nauczyłem i w tych właśnie domowych piecach te pizze można zrobić naprawdę, naprawdę dobrze. A jeżeli jeszcze chcecie sobie zainwestować w piec do pizzy, no to już w ogóle rewelacja. No tak, ale dzisiaj to nie jest wideo pizzy. I to, co musimy zrobić, tak jak mówiłem, no to wymieszać dobrze, zrobić taką kulkę, przykryć folią, albo jak macie pokrywkę, miskę taka z pokrywką i odstawić na 24 godziny w temperaturze pokojowej, normalnie w kuchni. I zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak taki przefermentowany zaczyn tak naprawdę i tym to jest.
ale dzięki temu ten chleb, no zaskoczył mnie ten chleb, no zobaczcie, to jest po prostu taki zaczyn. Oczywiście to nie jest, proporcje są tak jak na chleb, natomiast no, to już wszystko przefermentowało tak ładnie i to będzie czuć w smaku, to jest po pierwsze, a po drugie ten chleb przepięknie tak urośnie, ale nie tak, że urośnie, że on będzie taki później suchy, tylko on urośnie i w środku będzie tak delikatny, no, że taki chleb, no nie powiem, że nie jadłem, bo kiedyś właśnie jak mieszkałem w Aberdeen, to w polskim sklepie można było kupić właśnie taki super delikatny chleb. Oni to piekli sami, ale kupowali już mrożone chleby, odmrażali, czy tam pełno spulchniaczy i tak dalej było. Ten chleb był dobry tylko przez jeden dzień, no ale był naprawdę dobry. Natomiast ten chleb, raz, że bije tamten na głowę, a dwa, że on jest dobry nie tylko przez jeden dzień. No i żadnych tutaj dodatków niepotrzebnych nie ma. A robi się tak, jak widzicie, bardzo prosto, bo chwilę tylko mieszania. Teraz trzeba tak pozakładać kilka razy. I to, że on jest taki bardzo przefermentowany, to nie przeszkadza. Dlatego, że posypałem mąką, on się kleić za bardzo nie będzie. Jak nawet się troszkę przyklei, no to tym drapakiem można to odskrobać i zobaczcie, jak to ciasto się tak ładnie formuje. To jest taka kulka, w środku tak jakby była taka woda. Tak się to czuje. O, i jak widzicie, zostawiam teraz na jakieś 2 godziny, ma podwoić swoją objętość. Nagrzałem piekarnik do 220 stopni razem z tym garkiem. To jest garnek żeliwny. Jak nie macie, no to jakikolwiek garnek można użyć. Ale żeliwne są najlepsze, dlatego że dobrze właśnie tą temperaturę równomiernie utrzymują. Trochę mąki, bo żeby nie przywarło. I teraz jednym ruchem trzeba to wyrzucić do tego garka. Nie trafiłem za dobrze, ale to nie szkodzi, bo ten garnek jest gorący, a dzięki temu ten chleb nie przywarł do tego, nie przykleił się. Wystarczyło poruszać, już jest na środku. Zamykam i piekę przez pół godziny z zamkniętym garkiem, zamkniętym pokrywką, z garkiem z pokrywką. Po pół godzinie odkrywamy pokrywkę i zobaczcie, jak przepięknie wyrósł. I teraz pieczemy jeszcze przez 20 minut, około 20 minut, aż dopóki nie będzie miał ładny kolor, to jest po pierwsze, a po drugie ma być, jak zapuka się w ten chleb, to zobaczcie. Ma być dokładnie taki odgłos. Wtedy jest, wiadomo, że jest dobry. Jak nie, to jeszcze chwilę do piekarnika. Czas, żeby spróbować. Zobaczymy. No, wygląda pięknie chlebek. Jest skórka, już widzę, jest cieniutka, chrupiąca. Wow. Piękny. Zobaczcie. Rewelacja. Najlepiej jest właśnie sprawdzać taki chleb, czy jest dobry z samym masłem. Pachnie pięknie. Chleb jest po prostu przepyszny.
on by się długo fermentował. Nie jest taki, jakby można było się spodziewać, że on będzie taki jakby gumiasty. On jest bardzo pulchny, delikatny. No i ten smak, bo ta fermentacja była przez 24 godziny, no to po prostu on smakuje tak, nie jak taki chleb, jak się pójdzie do hipermarketu i kupi się chleb, posmaruje go, no i wtedy nie wiadomo co. No lepiej jakoś bez jakiejś szynki, jakiegoś mocnego smaku, no to ten chleb smaku nie ma. Natomiast ten można go jeść samym masłem. Także jest przepyszny. Polecam upiec. To, że jest na drożdżach, nie sugerujcie się tym, bo naprawdę smakuje dobrze. I co? I ja sobie idę go zjeść i zapraszam do subskrypcji.